Czekają nas wielkie zmiany na hiszpańskim rynku nieruchomości. Rząd Pedro Sancheza po 7 latach nic nie robienia zabrał się wreszcie do roboty i ogłosił 12-punktowy program naprawczy. Przedstawię wszystkie 12 punktów. Zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje dla potencjalnych inwestorów z Polski i dla tych, którzy już tam mieszkania posiadają. Na początku stycznia 2025 roku premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił program naprawczy dla rozwiązania problemu niedostępności lokali mieszkalnych w Hiszpanii. Ten problem jest bardzo dotkliwy i dotyka milionów osób. To jest 12-punktowy program naprawczy, 12 propozycji, które mają poprawić sytuację w dostępności lokali mieszkalnych dla przeciętnego Hiszpana. Opowiem dzisiaj, na czym polega tych 12 propozycji, które z nich to jest potencjalne ryzyko dla inwestora, na przykład polskiego inwestora, a które z tych punktów to jest potencjalne i to duże ryzyko dla osób, które już posiadają lokal w Hiszpanii, mieszkanie, apartament i wynajmują go krótkoterminowo lub długoterminowo. Ale zanim przejdę do omówienia tych wszystkich punktów, na niektórych zatrzymam się trochę dłużej, niektóre, które nie są dla nas aż tak istotne, to nie będę się zatrzymywał zbyt długo. Natomiast na początku trzeba powiedzieć o kontekście, w którym się poruszamy. Dlatego, że Pedro Sánchez jest już 8. rok u władzy. On rozpoczął swoją kadencję w 2018 roku w czerwcu. To jest 8. rok jego rządów. Oczywiście po drodze były już wybory parlamentarne, ale można powiedzieć, że trudno mówić o jakichś gigantycznych, wielkich dokonaniach tego rządu i osobiście Pedro Sáncheza. Trudno mówić o jakichś jego wielkich naprawdę sukcesach. Ten rząd w tej chwili jest rządem mniejszościowym. On się boryka z wieloma problemami politycznymi, ale także z aferami wokół osoby premiera i z aferami w jego rządzie czy wśród członków partii socjalistycznej. Dlatego ten program, który został zaadresowany na początku 2025 roku, to jest program, który dotyczy oczywiście bardzo ważnego problemu, ale to też jest moment, jak gdyby, żeby troszeczkę odwrócić uwagę od tych bieżących problemów, od tego wszystkiego, co przykleiło się do tego rządu i do niego osobiście, żeby po prostu odwrócić troszkę uwagę i skierować ją na inne tory, że rząd adresuje w tej chwili bardzo istotny problem. Także taka krótka uwaga, że tutaj oczywiście jest pewien kontekst polityczny, ale problem mieszkalnictwa w Hiszpanii, ale nie tylko oczywiście w Hiszpanii, jest bardzo duży. Na czym krótko polega ten problem? To bardzo łatwo widać na tym wykresie, który tutaj w tej chwili przytoczyłem. Ten wykres pokazuje, jak szybko w ostatnim 10-leciu rosły ceny mieszkań, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w stosunku do wzrostu płac. Hiszpanie pozostali daleko w tyle, jeżeli chodzi o płace, o swoją siłę nabywczą, za cenami, które rosną bardzo szybko. Problem zresztą nie dotyczy Hiszpanii. Problem także jest oczywiście tego typu, występuje w Polsce, ale w tej chwili skupmy się tutaj na Hiszpanii. Z czego wynika ten bardzo szybki wzrost i to rozwarstwienie między dochodami a ceną i dostępnością mieszkania? Otóż to wynika z tego, że jest bardzo silny popyt na mieszkania, oczywiście nie tylko w Hiszpanii, w całej Europie, bardzo silny popyt, a stosunkowo mała
podaż. Ta podaż jest uwarunkowana mnóstwem rzeczy, dostępnością gruntu, przepisami itp. itd., zdolnościami, cenami w budownictwie itd., itd. To wszystko oczywiście są realne problemy. Podaż jest na tyle niska i nie zaspokaja potrzeb, że ceny rosną, a oprócz tego są inwestorzy zagraniczni na tym rynku, dlatego że relatywnie te ceny na rynku hiszpańskim jeszcze są stosunkowo niskie. One oczywiście w ostatnich latach bardzo wzrosły i prawdopodobnie będą nadal rosnąć. Zobaczymy, co wyniknie z tego programu, ale nadal są jeszcze relatywnie w stosunku do cen europejskich generalnie stosunkowo przystępne. Dodatkową rzeczą jest to, że mnóstwo młodych ludzi, a właściwie ludzi, którzy już osiągnęli 35 lat, którzy już nie są tacy młodzi, oni cały czas mieszkają z rodzicami. Pojawiło się coraz więcej tak zwanych gospodarstw domowych jednoosobowych. Ten problem także dotyczy Polski. Te gospodarstwa jednoosobowe też chcą mieć własne mieszkanie, a przez lata mieszkają te osoby samotne, młode z rodzicami. Ale w którymś momencie chcą się usamodzielnić, chcą mieć własne mieszkanie, a to dla nich jest nieosiągalne, dlatego że tych mieszkań jest po prostu za mało. Te 12 punktów, które za chwilkę omówię, jedne z nich są propodażowe, czyli mają jak gdyby spowodować, że będzie więcej dostępnych mieszkań, a część z nich jest antypopytowa, czyli w jakimś zakresie regulują popyt. Te regulacje dotyczą oczywiście budowy, dostępności, ale także dotyczą wynajmu. I to wynajmu długoterminowego, jak i wynajmu krótkoterminowego. Bardzo wielu potencjalnych inwestorów z Polski może być zainteresowanych, co w trawie piszczy, co się święci, czy ten program może być zrealizowany. Jest to program na lata 2026-2030. On jeszcze się nie zmaterializował. To nie jest program, który już faktycznie funkcjonuje. To są na razie propozycje, ale część z tych propozycji wygląda dosyć groźnie i dla potencjalnych inwestorów polskich, a także dla osób, które już w tej chwili dysponują takimi lokalami i na przykład wynajmują je długoterminowo czy krótkoterminowo, może to niemalże oznaczać katastrofę, dlatego że to kompletnie zmieni ich biznes, tak? Ich biznesplany, ich przewidywania, ich inwestycje, to wszystko może być bardzo zmienione przez ten program. Zanim przejdę do bardziej szczegółowego omówienia tych 12 punktów, które właśnie niedawno przedstawił Pedro Sánchez jako program naprawczy, jako swoje propozycje, jako środki, które mają rozwiązać problem mieszkaniowy, podziękuję wszystkim za lajki i za suby i oczywiście zapraszam do lajków, do subów. Ten kanał rozwija się dzięki Wam. Przystępujemy do oceny poszczególnych punktów. Punkty od 1 do 3 omówię łącznie, ponieważ jest to interwencja państwa tak naprawdę. Przeżywaliśmy to też u nas. Chyba nie wygenerowało to mnóstwa mieszkań. Jaki jest pomysł Pedra Sáncheza? Utworzenie państwowej spółki mieszkaniowej. Ta państwowa spółka mieszkaniowa dostanie 3300 mieszkań na początek i około 2 milionów metrów kwadratowych. Punkt drugi to jest przekazanie do tej spółki około 30 000 mieszkań, które przejęła instytucja Sareb. To jest taki bank złych długów. On odkupił mieszkania, czy wykupił długi hipoteczne, żeby ratować banki i przejął substancję mieszkaniową w wielkości około 30 000 mieszkań i te mieszkania przekaże do tej państwowej spółki mieszkaniowej. Łącznie będzie to 33 000 mieszkań. To nie uratuje żadnej sytuacji. To niczego oczywiście na rynku nie zmieni, bo to jest bardzo mała ilość, a 2 miliony metrów kwadratowych to ostatnio wybudowano osiedle w Madrycie. Na około 2 milionach metrów kwadratowych wybudowano 10 000 mieszkań. Oczywiście pytanie, jak gęsto będą te budynki tam pakowane, tak, jaka to będzie zabudowa, ale generalnie może komfort nie być zbyt duży, a problemu mieszkaniowego ten pomysł nie rozwiąże. Punkt trzeci to jest zabezpieczenie, żeby własność państwowa, czyli tej państwowej spółki mieszkaniowej, nie była sprywatyzowana. Te mieszkania mają być państwowe i mają być wynajmowane po tanich cenach.
Punkt czwarty to są innowacje w budownictwie. To może mieć sens. Oczywiście tu będą wykorzystane też fundusze Unii Europejskiej czy fundusze europejskie. Chodzi o to, żeby tworzyć projekty dla budownictwa modułowego, żeby generalnie potanić cały proces budowania. I ten pomysł może okazać się całkiem sensowny. Oczywiście pytanie, jak zostanie on wykonany. Punkt piąty. Gwarancje publiczne dla najmu. W Hiszpanii jest problem z tak zwanymi inquiocupas. To są ludzie, którzy normalnie wynajęli mieszkanie, ale przestają płacić czynsz. I bardzo wielu właścicieli mieszkań, potencjalnych wynajmujących, obawia się takiej sytuacji i nie wynajmuje swoich mieszkań. Te państwowe gwarancje mają rozwiązać ten problem, że ci wynajmujący będą mieli gwarancje państwowe, że jeżeli taki mieszkaniec czy taki lokator przestanie płacić czynsz, to w ten czas on zostanie objęty tymi gwarancjami państwowymi. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu nowych mieszkań. To może zachęcić istniejących, właścicieli kilku mieszkań, czy właścicieli jakiegoś mieszkania, w którym się nie mieszka, żeby rzucić to mieszkanie na rynek i zacząć wynajmować. Może rozwiąże to jakiś niewielki problem. Remonty i adaptacje pustostanów, czyli generalnie rewitalizacja, program rewitalizacji mieszkań. To może mieć sens. W Hiszpanii jest mnóstwo, około 500 000 chyba mieszkań, które są, które się nie nadają do zamieszkania. Rząd będzie albo zachęcał osoby prywatne, albo sam inwestował, wykupywał te mieszkania i inwestował w ich rewitalizację, po to, żeby one pojawiły się albo zostaną przekazane właśnie do tej państwowej spółki mieszkaniowej, albo zostaną sprywatyzowane. Oczywiście program może mieć sens, dlatego że takich mieszkań jest naprawdę dużo. Czy on obniży koszty, czy on obniży ceny mieszkań? Szczerze wątpię, ale program generalnie, akurat punkt tego programu generalnie chyba zasługuje na jakąś tam uwagę. Ulgi podatkowe dla wynajmujących. No to też jest ciekawa rzecz, dlatego że wynajmujący, którzy wynajmują mieszkania, dostaną 100% ulgi od podatku dochodowego. To jest zachęta dla tych, którzy mają takie mieszkanie, ale nie wynajmują i po to, żeby ich zachęcić dodatkowo do takiego wynajmu, żeby rzucić te pustostany, które są w rękach osób prywatnych, oni dostaną 100% ulgi od tego wynajmu. Czy to zadziała? Zobaczymy. Ale tu jest hicior. Nowe regulacje dla wynajmu turystycznego. Obecnie wynajem turystyczny nie jest objęty VAT-em, bo to nie jest działalność typowo taka hotelarska. Działalność hotelarska jest objęta 10% VAT-em, czyli na przykład hotele, usługi hotelarskie. Natomiast sam wynajem turystyczny, czyli to WUT, ta Vivienda de Uso Turístico, nie jest objęta VAT-em. Inną swoją drogą jest bardzo wiele miast i miejscowości w Hiszpanii ogranicza ten wynajem i przykład Alicante, gdzie burmistrz Alicante w tej chwili w grudniu ogłosił moratorium 2-letnie na udzielanie nowych licencji turystycznych na wynajem. To jest w tej chwili bardzo duży problem, dlatego że w Alicante jest około 4300 takich mieszkań na wynajem, ale to stanowi 2,3% całej substancji mieszkaniowej w Alicante. Jeżeli oni w ten sposób chcą uzdrowić rynek mieszkaniowy, to naprawdę nie wiem, czy to jest dobra droga, bo to stanowi niewielki procent rynku mieszkaniowego. Oczywiście są protesty ludzi i bardzo wielu ludzi popiera, mieszkańców Alicante, oczywiście popiera ten pomysł, ale bardziej wydaje mi się, że to jest PR, że to jest jakiś taki populizm, a sam problem braku mieszkań i cen tych mieszkań w ten sposób nie zostanie rozwiązany, ale to bezpośrednio przekłada się oczywiście na tych inwestorów z naszego kraju, którzy takie mieszkania tam mają i chcą je oferować i w tej chwili przez 2 lata będzie to praktycznie niemożliwe, chociaż on mówi, że te 2 lata tak naprawdę to jest po to, żeby rozpoznać rynek, ile tych mieszkań jest, żeby je wszystkie zinwentaryzować i wprowadzić jakieś sensowne przepisy. Na przykład, że nie można wynajmować mieszkania na parterze, czy tego typu pomysły, a potem może to moratorium zostać zdjęte, zlikwidowane. Ja osobiście nie wierzę, że oni przez 2 lata cokolwiek zrobią. Po 2 latach podejrzewam, że przedłużą to moratorium na kolejne 2. Ale pomysł Pedra Sancheza jest o tyle niebezpieczny, że on nie tylko chce wprowadzić VAT na te usługi,
ale nie 10%, taki jak hotele, tylko potraktować to jako normalną działalność gospodarczą i objąć to VAT-em 21%. Czyli w tym momencie jak gdyby przestanie się to kompletnie opłacać, bo te ceny na rynku tych apartamentów turystycznych, głównie wynajmowanych przez strony internetowe typu Airbnb czy Booking, mogą się okazać po prostu zbyt wysokie. Oczywiście ograniczy to ruch turystyczny w wielu miejscowościach i może się okazać, że to jest dla jednych mieszkańców korzystne, ale dla innych może się okazać mniej korzystne, na przykład dla tych, którzy prowadzą gastronomię czy jakieś inne usługi związane z ruchem turystycznym, ponieważ tych turystów będzie po prostu mniej. I tu też jest kolejny punkt, też jest hicior, mianowicie wprowadzenie 100% podatku, tego podatku od przeniesienia własności, to jest podatek lokalny, uwaga, zaraz wytłumaczę, bo wydaje mi się, że Pedro Sánchez nie rozumie, jak działa jego własny kraj. Pedro Sánchez chce wprowadzić 100% podatek przy zakupie mieszkania przez obcokrajowców, ale spoza Unii Europejskiej. Na szczęście ten punkt wygląda, że nie będzie dotyczył tych krajów, które są w Unii Europejskiej, a więc Polski, ale kraje spoza Unii Europejskiej, na przykład Wielka Brytania, będzie dotknięta tym 100% podatkiem przy zakupie mieszkania z drugiej ręki w Hiszpanii. Dlaczego ten pomysł wydaje się mało realny? Dlatego, że podatki w Hiszpanii, chyba Pedro Sánchez nie wie, jak działa jego własny kraj, tego typu podatki, ten podatek od przeniesienia właśnie własności, to IRP, to jest podatek lokalny. On w Andaluzji wynosi 7%, w Murcji 8%, a w Walencji na przykład wynosi 10%. I o tym decydują parlamenty i rządy lokalne. I jak on chce przekonać te lokalne parlamenty, żeby podniosły podatek na przykład 10-krotnie? Zwłaszcza, że on jest z partii socjalistycznej, a w bardzo wielu tych regionach, na przykład właśnie w Walencji czy w Andaluzji, rządzi partia ludowa, czyli PP. To jest oponent polityczny. Ja nie wiem, czy oni będą chcieli realizować program Pedra Sáncheza. On musiałby tutaj chyba zmienić konstytucję, żeby wprowadzić tego typu regulacje. Więc to, powiem szczerze, jestem bardzo sceptyczny, ale taki pomysł na stole się pojawił. Kolejny pomysł to są takie trusty, które inwestują w nieruchomości. To się nazywa SOSIMI i te SOSIMI są generalnie bardzo łagodnie opodatkowywane. One mają tam zwolnienia podatkowe i tak dalej. Tutaj pomysł jest taki, żeby te zwolnienia podatkowe tak przekierować, tak pozmieniać, żeby im się nie opłacało mieć pustostanów, żeby się tym trustom opłacało jak najwięcej mieszkań wynajmować. Wreszcie kolejny punkt to jest zorganizowanie funduszu kontroli wynajmu krótkoterminowego, a więc wprowadzenie inspekcji, nękanie tych wynajmujących, sprawdzanie, tak, czy jakie oni mają te lokale, czy ten lokal odpowiada standardom. Generalnie biurokracja, inspekcja, restrykcje, po to, żeby zniechęcić generalnie ludzi, aby swoje mieszkania, nawet już mając licencję turystyczną, posiadając taką licencję, żeby te mieszkania wynajmować. Kontrole, inspekcje, zniechęcanie do wynajmu turystycznego. Czy to odniesie jakikolwiek skutek? Przecież te mieszkania nie zostaną w żaden sposób wykorzystane. One nie zwiększą tej puli dostępnych mieszkań, no chyba że taki właściciel zdecyduje się takie mieszkanie po prostu sprzedać. I kolejny, ostatni punkt to jest wprowadzenie nowych wskaźników, jakieś takie bieżące monitorowanie tego całego rynku, trendów na tym rynku, cen, ilości mieszkań na wynajem, ilości mieszkań na wynajem krótkoterminowy, długoterminowy, zrobienie takiej bazy danych na temat lokali dostępnych, co się z nimi dzieje, monitorowanie, nowe wskaźniki, generalnie, żeby rząd miał jakby pełen ogląd, żeby widział, jaka jest sytuacja i żeby ewentualnie, nie wiem, działał regulacyjnie, żeby tym rynkiem jakoś sterować, ale po to, żeby sterować tym rynkiem, to najpierw trzeba mieć dane, informacje i to monitorowanie jest dokładnie po to. Czy te wszystkie 12 punktów odniesie jakikolwiek sukces? To zobaczymy. Wydaje mi się, że część z tych pomysłów, o których mówiłem, szczególnie te dotyczące wynajmu krótkoterminowego i obłożenia podatkiem zakupu nowych mieszkań, są bardzo niebezpieczne,
dlatego że one mogą skutkować kompletnie zmianą jak gdyby pomysłu czy zmianą planów biznesowych dla wielu naszych rodaków, którzy już tam posiadają lokale i wynajmują je, oraz dla tych, którzy mają środki i chcą takie lokale tam zakupić. To będzie dramatyczna zmiana, jeżeli chodzi o tego typu pomysły, o tego typu inwestycje na rynku hiszpańskim. Ale uwaga, to są na razie propozycje, to jeszcze nic nie jest zatwierdzone, to jest 12 propozycji. Nie wiadomo, czy Pedro Sánchez to jest w stanie zrealizować ze swoim rządem. I to są propozycje na rok 2026-30, więc legislacja musiałaby się odbyć w tym roku i będziemy śledzić, jak się ta legislacja oczywiście odbywa. Natomiast jeżeli ktoś chce w tym roku jeszcze kupić nieruchomość, to może być dobra okazja, żeby jeszcze skorzystać z tego, że żaden nowy przepis nie wszedł w życie, że ten program jest na razie na papierze i może warto na przykład, jeżeli to są osoby spoza Unii Europejskiej, to jak najbardziej kupić mieszkanie jeszcze w tym roku, bo powiem szczerze, nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłym. Więc może się okazać, że te 12 punktów, ten cały jego program naprawczy tak naprawdę spowoduje wzrost cen, może krótkoterminowy, ale wzrost cen w 2025 roku, dlatego że inwestorzy zagraniczni mogą stwierdzić, że to jest dobry rok, czy ostatni dobry rok, żeby zakupić nieruchomość. Więc może się okazać, że to będzie kontrproduktywne i te ceny w ciągu roku 2025, a będziemy je monitorować, co się z nimi dzieje, może się okazać, że one po prostu będą rosły.